Cześć, witajcie w kolejnym filmie z serii o modyfikacjach drona Syma X8C. Jest to już czwarta część i chyba ostatnia, ponieważ już nie mam pomysłów, co w tym dronie można jeszcze poprawić. W tej modyfikacji pokażę Wam, jak zwiększyć czas lotu do nawet 20 minut. Zapraszam. Do wykonania tej modyfikacji potrzebne będą dron Syma X8C lub inny z serii X8, wkrętak krzyżakowy, nożyk lub inne ostre narzędzie, gniazdo i wtyk HXT 3,5 mm, lutownica oraz cyna, taśma izolacyjna, taśma dwustronna, kawałek pianki oraz to co najważniejsze, nowy akumulator, ale o tym powiem za chwilę. Aby zwiększyć czas lotu, będziemy potrzebować nowego, lepszego akumulatora. Ja wybrałem akumulator Turnigy Nanotech 7,4 V 2S20C. Jest on nawet podobnych rozmiarów. Ten akumulator możecie kupić już za około $20. Z wysyłką razem w przeliczeniu na złotówki wyjdzie to około 100 zł. Tutaj właśnie widzicie porównanie obu akumulatorów. Akumulatory poza grubością mają zbliżone rozmiary. Zauważalną różnicą jest inne złącze, dlatego weźmiemy się za jego wymianę. Lutowanie wtyku do akumulatora nie jest takie proste. Zaczynamy od odcięcia przewodów. Oczywiście pamiętamy, aby nie zrobić zwarcia. Dlatego najpierw odcinamy przewody czerwone, izolujemy je, a następnie odcinamy przewody czarne. Warto obciąć przewody równo, ponieważ później będziemy je łączyć. Dla późniejszego bezpieczeństwa możemy nałożyć koszulkę termokurczliwą. Odcinamy kable tylko od tych dwóch gniazd. Te zostawiamy. Po obcięciu i zaizolowaniu przewodów odkładamy nasz pakiet na razie na bok. Tak jak wspominałem na początku, będzie nam potrzebne gniazdo oraz wtyk HXT 3,5 mm. Z naszego gniazda oraz wtyku wyciągamy piny. Wybieramy dwa takie same. Ja już je tutaj podzieliłem. My wybieramy te z czubkiem, czyli dokładnie te. Potrzebny nam będzie jeden taki komplet. Reszta będzie niepotrzebna. Z przewodów, które obcięliśmy, zdejmujemy izolację na około pół milimetra. Łączymy dwa takie same przewody i zlotowujemy je. Lutowanie już zakończone. Teraz musimy tylko złożyć nasz wtyk, aby wszystko pasowało. I teraz będziemy musieli go tutaj wcisnąć. Możemy użyć kombinerek. Ok, i wszystko już gotowe. Wszystko się trzyma, nic nie lata. Gniazdo na baterię w naszym dronie jest za małe, pakiet nie mieści się. Ale jest na to sposób. Najpierw musimy rozkręcić całego drona. Do odkręcenia mamy chyba 16 śrubek, te 4 i po 3 w każdym z silników.
podłączeniu przechodzimy do zdjęcia obudowy. Jeżeli zdjęliście już wierzchni fragment obudowy, to teraz musimy odkręcić kolejne 4 śrubki przy płytce drukowanej. Uważajcie, aby jej nie uszkodzić. Po odkręceniu płytki przystępujemy do odkręcenia uchwytu na baterię. Ja już uchwyt zdemontowałem. Teraz mierzymy szerokość baterii. (3 cm i 4 mm) i zaznaczamy na uchwycie. W moim przypadku jest to idealnie między śrubkami, więc tutaj zaznaczamy kreską. Wygląda to mniej więcej tak. Tutaj mamy 2 linie i w tym miejscu musimy wyciąć nasz koszyczek. A tak oto wyglądają przycięte elementy. Teraz bierzemy drona, mierzymy rozmiary płytki PCB. Jest to około 4 cm. Teraz z pianki wycinamy figurę odpowiadającą rozmiarowi płytki PCB. Jak widzicie, ja przyciąłem moją piankę tak, aby śrubki od płyty głównej bez problemu mogły się wkręcić. Teraz bierzemy taśmę dwustronną i pokrywamy całą tą warstwę. Po przyklejeniu odrywamy taśmę i tą piankę przyklejamy na spód płyty głównej. Po przyklejeniu możemy zacząć przykręcać koszyczek na baterię. Po przykręceniu koszyczka przykręcamy płytę główną i przystępujemy do składania całego drona. Teraz czas na test, czy bateria zmieści się do schowka. Jak widać, w moim przypadku wszystko jest ok. Jeżeli poprawnie skręciliście naszego drona, to pozostało nam tylko włożyć baterię i możemy latać. Na koniec jeszcze kilka przydatnych informacji. Bateria ma znacznie większą pojemność, ale i znacznie większą wagę. Baterię możemy ładować oryginalną ładowarką dołączoną przy kupnie drona. Aby zwiększyć czas lotu, warto zdjąć zbędne elementy, np. osłonki śmigieł lub kamerę. Wtedy czas lotu ulegnie zwiększeniu. No to czas polatać.
filmie to już wszystko. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do oglądania kolejnych, jak i poprzednich modyfikacji o X8C. Udostępniajcie, komentujcie i lajkujcie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Do kolejnego razu. Cześć.